Cześć, jeśli szukasz niskoprofilowego mechanika o nietuzinkowym wyglądzie, dobrze trafiłeś. Oto więc Red Dragon K652GG, bardzo dobrze wyceniona klawiatura mechaniczna bezprzewodowa z ładnym, pełnym podświetleniem RGB. 75% mechanik może się podobać, klawiatura wykonana została bardzo starannie, jest dobrze spasowana, górna ramka wykonana została z tworzywa imitującego aluminium, klawisze są czytelne, w tym formacie naturalnie zabrakło bloku numerycznego. Całość ma w sobie nieco sznytu retro. Ale od początku producent poszedł na całość, tak bogatego zestawu ja jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, co otrzymujemy w zestawie. Cóż, na razie można rzec dość standardowo, a co powiecie na zestaw 4 dodatkowych switchy? Do ich omówienia przejdę jeszcze za chwilę. Mało, proszę bardzo, tego jeszcze nie widziałem. Drugi zestaw hiccupów, jest to odwrócona wersja tego startowego. Mamy jeszcze kilka pojedynczych przycisków w kolorze pomarańczowym, zmieniających wygląd na nieco bardziej agresywny. A tak prezentuje się cały zestaw, w kartonie pozostały już tylko wyłącznie instrukcje. A teraz kilka słów o komforcie użytkowania. Red Dragon stosuje tutaj przełączniki czerwone, a więc takie z szybkim czasem aktywacji bez sprzężenia zwrotnego, co charakteryzuje się dość cichą pracą. Mamy tutaj przełączniki wymienialne, możemy więc korzystać z wariantu przełączników niebieskich lub brązowych. Te czerwone jednak w przeciwieństwie do nich charakteryzują się zaledwie 40-gramową siłą nacisku. To dobrze sprawdzi się w grach, gdzie szybkość reakcji jest ważna. Jest to propozycja niskoprofilowa, a więc stworzona idealnie dla mnie. Mam małą dłoń, a uwielbiam klawiatury mechaniczne, jednak niekoniecznie te pełnowymiarowe. Pokażę Wam zaraz na przykładzie popularnego Keychrona. Mam tutaj model również 75%, nawet wizualnie bardzo podobny do tego, ale o standardowej grubości. Różnicę widać gołym okiem. Myślę, że jeśli położylibyśmy tutaj nawet drugą taką klawiaturę Red Dragon, nie osiągnęlibyśmy jeszcze grubości Keychrona. Podstawa wykonana jest z plastiku, to standard nawet w wyższej klasie. Na wyposażeniu znajdziemy dwie podpórki oraz 4 gumowe pady ograniczające przesuwanie się po blacie. Klawiaturę możemy podłączyć do komputera oraz ładować za pomocą dołączonego kabla USB-C. To duży plus, że na kablu również zadziała, nie jest to wyłącznie port przeznaczony do ładowania urządzenia. Do komunikacji bezprzewodowej natomiast możemy wykorzystać dołączony w zestawie nadajnik 2,4 GHz lub skorzystać z opcji Bluetooth, której oczywiście nie polecam, szczególnie do grania. Jest również przełącznik Windows-Mac. Mamy tutaj ogniwo 1600 mAh i pomimo szczerych chęci nie byłem w stanie sprawdzić czasu pracy działania na baterii. Już teraz mogę Wam jednak powiedzieć, że klawiatura zostaje u mnie po testach i będzie w ciągłej eksploatacji, dlatego jeśli interesuje Was, jak długo wytrzymuje na jednym ładowaniu, napiszcie proszę w komentarzach, a ja z pewnością się odniosę do tego niebawem. Tutaj zrobię małe wtrącenie. Podczas montowania materiału zauważyłem, że sieć sklepów Avans oraz Media Expert zafundowały świetną promocję na tę klawiaturę. Moją sztukę zakupiłem na Allegro w cenie 269 zł, co widzicie aktualnie na przebitkach i uważam, że w tej cenie to bardzo dobrze wyceniona bezprzewodowa klawiatura mechaniczna. Zapłaciłem więc 269 zł, a aktualnie w Media Expert oraz Avans możecie dorwać ją za 200 zł. No, God! No, God, please, no! 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 Myślę, że to już niemała okazja. Zapraszam teraz na dalszą część recenzji i wyciągnięcie własnych wniosków. Producent zaimplementował szereg skrótów klawiszowych, m.in. do zarządzania podświetleniem. Jest również bardzo przydatny skrót informujący nas o dokładnym poziomie naładowania urządzenia. Mamy wprawdzie również diodę, jednak jej dokładność jest już ograniczona. Teraz kilka słów o softie i konfiguracji podświetlenia, bo tak jest dedykowana aplikacja. Taki przykładowo dużo droższy Keychron takowej nie posiada. Są jednak tutaj pewne ograniczenia. Aplikację użyjemy wyłącznie po podłączeniu kabla przewodowo. Oczywiście nie jest ona konieczna do prawidłowego funkcjonowania klawiatury. Aplikacja na pozór bardzo prosta, niekoniecznie jednak potrzebujemy czegoś więcej. Możemy przełączać się między profilami i tworzyć makra oraz oczywiście zarządzać podświetleniem. Do wyboru mamy predefiniowane tryby, a ich małą próbkę widzicie teraz na ekranie.
Możemy również tworzyć własne kompozycje już wedle uznania. Każdy przycisk jest konfigurowalny i działa w pełnym zakresie koloru RGB. Zostawiam Was teraz na kilka sekund z próbką dźwięku. Red Dragon może zaoferować nam pełny poziom N-Key Rollover, pozwalający na jednocześnie użycie wszystkich klawiszy bez efektu ghostingu czy blokowania. To niezwykle przydatne, szczególnie w grach. I jak widzicie, zarejestrować możemy dowolną ilość przycisków w dowolnej konfiguracji. Czas na podsumowanie. Red Dragon to doskonale wyceniona klawiatura mechaniczna, którą mogę polecić każdemu, wykonana z dbałością o szczegóły, z bardzo bogatym zestawem wyposażenia. Mamy tu jednak zestaw drugich hiccupów, który nieczęsto się spotyka. Nie jest to produkt stricte gamingowy, z pewnością Logitech swoją technologią Lightlink z komunikacją bezprzewodową poradzi sobie lepiej. Dlatego warto ponownie docenić, że możemy połączyć się przewodowo, a USB nie służy wyłącznie do ładowania. Bardzo fajnie działają również skróty klawiszowe, dlatego korzystanie z aplikacji będzie wyłącznie opcjonalne. Myślę, że w cenie poniżej 300 zł to aktualnie mój top 1, jeśli chodzi o bezprzewodowe klawiatury mechaniczne. Myślę, że to może być również ciekawy prezent na zbliżające się święta dla graczy i nie tylko. Codzienny użytkownik również doceni zalety tego modelu. Pamiętaj jednak, że mamy tutaj przełączniki czerwone z szybkim czasem aktywacji. Jeśli masz manię do trzymania obu dłoni na klawiaturze, być może z początku będziesz powodował samoczynne aktywacje przycisków. Do tego trzeba się przyzwyczaić, ja jednak dopatruję się większej ilości zalet niż wad czerwonych switchy, przede wszystkim szybki czas reakcji. Jest również fajne podświetlanie RGB, które możemy dopasować do siebie. Jeśli lubisz stonowane kolory, jak najbardziej jest to możliwe, lub możemy skorzystać też z predefiniowanych ustawień i zaszaleć z Full RGB. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Mani z kanału Manitech. Do usłyszenia.